Cześć, tu Wiesława. Bom dia, drodzy widzowie. Zapraszam na trzecią część portugalskiej podróży. Nadal jesteśmy w Porto, a dzisiaj oddalimy się nieco od centrum miasta. Pojedziemy do miejsca, gdzie rzeka Douro uchodzi do Atlantyku. Zatem, jak mówi prasłowiańskie przysłowie, komu w drogę, temu rower albo tramwaj. Z przystanku Infante, który znajduje się u stóp klasztoru świętego Franciszka, właśnie tramwajem, i to nie byle jakim, bo zabytkowym, pojedziemy do Foz do Douro. Przypominam, że karta Andante Azul nie obowiązuje w tramwaju, ale bilet możemy kupić na jego pokładzie i jest możliwość płatności kartą. Pojedziemy tramwajem numer 1, którego trasa przebiega przy brzegu rzeki, więc przez okno naszego pojazdu będziemy obserwować przebieg podróży z pięknymi widokami na Douro. Mijamy wiadukt Caístas Pedras, ułatwiający ruch uliczny w tym obszarze, oraz podziwiamy zielone tereny na drugim brzegu rzeki. Jeśli chcielibyście zafundować sobie przelot helikopterem nad miastem, to właśnie przejeżdżamy obok platformy na wodzie, z której owa maszyna startuje. Chwila postoju, by przepuścić tramwaje jadące sprzeciwka, a dodam, że do ujścia Douro kursuje również tramwaj numer 18. Jego trasa przebiega jednak bardziej w głębi miasta. Zbliżamy się do łukowego, najbardziej wysuniętego na zachód mostu, który łączy Porto z Vila Nova da Gaia, Ponte de Arrábida. Mostem przebiega 6-pasmowa autostrada. Niezłą opcją jest wypożyczenie roweru, zwłaszcza gdy jest piękna pogoda, bo trasa jest naprawdę malownicza i jak widać bezpieczna. Warto zrobić mały przystanek w Jardim do Calem, by obejrzeć pomnik Monumento aos Tripeiros. Symbolizuje on wdzięczność mieszkańcom miasta, którzy budowali i dostarczali żywność załodze pierwszej floty Infante. Mijamy kolejny park, Jardim de Sobreiras z rzędami palm. To znak, że już zbliżamy się do końcowego przystanku. Trzeba przyznać, że przejażdżka zabytkowym tramwajem to była niezła frajda, ale opuszczamy nasz wehikuł tuż przy wejściu do Jardim de Passeio Alegre, XIX-wiecznego ogrodu. Spacerowiczów witają dwie kolumny zaprojektowane przez Nicolau Nassoniego, tego od wieży kleryków. Park jest wymarzonym miejscem na spacer mieszkańców i turystów, doskonałym schronieniem przed upałem. Na jego terenie znajdują się place zabaw dla dzieci oraz pole do minigolfa. Ciekawostką jest wciąż działający szalet miejski z 1910 roku z wnętrzem ozdobionym secesyjnymi kafelkami. Znajdziemy tu również kawiarnię. Nabrzeże wysadzone jest szpalerem pięknych palm i świetnym miejscem do spacerowania i uprawiania sportów. Odwróćmy się na chwilę i spójrzmy, jak wygląda Porto, patrząc od strony ujścia Douro do oceanu. A przed nami właśnie ten punkt. W
w oddali zaznaczony latarniami, to tutaj wody rzeki Douro wpadają do Atlantyku. Od końca promenady odchodzą 2 cyple, falochrony, między którymi znajduje się plaża Pastoras. Krótszy cypel wieńczy XIX-wieczna granitowa latarnia morska Felgueiras. Na końcu dłuższego cypla, dokąd właśnie zmierzamy, znajduje się kolejna latarnia Farolim da Barra do Douro. Dzisiaj pogoda jest wyśmienita, wody oceanów falują delikatnie, ale bywa, że fale są tak ogromne, że przebywanie tutaj jest po prostu niebezpieczne. Podelektujmy się pięknem i przestrzenią Atlantyku. Aż trudno oderwać wzrok od tych kojących widoków, ale czas ruszać w dalszą drogę. Przed nami ogromna budowla, bo w tak strategicznym dla Porto miejscu nie mogło zabraknąć fortecy broniącej miasta. Fort Świętego Jana Chrzciciela, znany również jako Castello da Foz de Douro, czyli zamek u ujścia rzeki Douro. Prace budowlane rozpoczęto tutaj w 1570 roku, a zakończono w 1647, kiedy ukończono nowoczesne mury obronne. Zamek posiada prostokątne wały, które łączą się z bastionami. Na szczycie tych płaskich wież znajdowały się platformy ogniowe artylerii. Działa mogły strzelać do statków wpływających lub wypływających z Douro. Fort został zdobyty przez Francuzów podczas wojny na Półwyspie Iberyjskim w XIX wieku. W swej historii pełnił on również rolę więzienia. Obiekt znany jest również z faktu, że zamieszkiwała w nim na początku XX wieku najbardziej znana poetka Florbela Espanca. Była żona dowódcy stacjonującego tutaj garnizonu. Obecnie obiekt należy do Instytutu Obrony Narodowej. Może nie ma tu zbyt wiele do oglądania, ale warto przyjść pospacerować po tym miejscu naznaczonym historią. Tym bardziej, że z górnych kondygnacji rozlega się przepiękny widok na sąsiednie plaże i klub tenisowy. Znajdziemy tutaj również pozostałości starego kościoła, ponieważ pierwotnie forteca umiejscowiona była wokół klasztoru i kościoła benedyktyńskich mnichów Santo Tirso. Opuszczamy fortecę i na chwilę zajrzymy do uroczej części dzielnicy Foz.
Na myśl o tym, że za chwilę znajdziemy się na plaży, chce mi się tańczyć, więc ruszamy w drogę. Wystarczy przeprawić się na drugą stronę ulicy i już jesteśmy na promenadzie. A niżej, na piaszczystej plaży z licznymi wystającymi z wody skałami, o które rozbijają się dość łaskawe dzisiaj fale. Idąc na północ od fortu, docieramy do plaży Praia da Luz. Świetna do opalania, nieco skalista plaża. Tutaj działa dobra restauracja o tej samej nazwie. Praia da Luz. Wejście jak do magicznego ogrodu. Restauracja jest naprawdę świetnym miejscem z wielopoziomowym drewnianym tarasem, dobrym jedzeniem i napitkami, z cudownym widokiem na ocean, od którego nie sposób oderwać wzroku. Prawdziwy relaks w rytmie fal i przy delikatnych dźwiękach muzyki. To był fantastycznie spędzony czas na pełnym luzie w listopadowym słońcu, ale czas ruszać dalej. Mijamy kolejne plaże. Trochę zmienia się ich charakter, jest więcej drobniejszego piasku i mniej skał. Przy plażach można odpocząć w beach barach i kafejkach. Nad plażą Molche góruje neoklasycystyczna pergola z 1930 roku. Powstała ona po podróży żony ówczesnego prezydenta Porto do Nicei. Obecnie jest to bardzo romantyczne miejsce spacerów i obserwacji spektakularnych zachodów słońca. Jeśli ktoś nie lubi piasku,
lub zmęczony jest upałem, to jest przy plaży również rozległy teren zielony z placami zabaw dla dzieci i rozłożystymi, pięknymi drzewami. Spacerowało się na tyle przyjemnie, że sami nie wiemy jak, ale doszliśmy do granic następnej miejscowości, Matosinhos. Przed nami Fort Franciszka Xaverego, ale o tym już w następnej części. Jeśli jeszcze nie widzieliście poprzednich 2 odcinków z Porto, to bardzo polecam, obejrzyjcie. A na koniec zachęcam do komentowania pod filmem, łapek i subskrypcji, koniecznie z dzwoneczkiem. Dziękuję za oglądanie. Żegnamy się słonecznie z plaży Matosinhos. Adios, do następnego spotkania.